Cześć. Dziś kontynuujemy ostrzenie Kikuboshi Saito. Bierzemy sobie Mikawa na górę Tenjiu. Tutaj jest duża sztuka, małą sztuką. Także Tenjiu wytworzymy sobie na niej troszkę zawiesiny. Bo tym razem przechodzimy z jednej na górę na drugą i przyspieszymy sobie trochę to ostrzenie, bo Tenjiu z botanem już różnią się bardziej znacząco niż jae botan z botanem. Dlatego przyspieszymy sobie trochę ostrzenie, używając zawiesiny. Później tą zawiesinę zmyjemy i na samej wodzie, na kamieniu Tenjiu wykończymy brzytwę przed przejściem do następnej na górę. No to zaczynamy. Tutaj w przeciwieństwie do ostrzenia z zawiesiną z Tenjiu na kamieniu bazowym twardym będziemy musieli dolewać wody, bo ten kamień będzie jej trochę chłonął. Normalnie wody staram się nie dolewać albo dolewać minimalnie właśnie tylko wtedy, kiedy wymaga od tego nawilżenie kamienia, żeby zawsze pracować na takiej samej zawiesinie i ją wyrabiać, jeżeli chodzi o kamienie japońskie. Ale przy ostrzeniu na górze bezpośrednio ona jest na tyle miękka, że tą wodę chłonie, a właściwie nie tyle miękka, co porowata. Więc trzeba co jakiś czas wody troszkę dolać. Tutaj już uczucie przy ostrzeniu jest bardzo fajne, bardzo gładkie. Porównywalne już z kamieniami wykończającymi. O, coś chyba wypadło. Tak, w nagórach się zdarza, że właśnie jakaś większa cząstka czasami wyleci niestety. Mam nadzieję, że krawędzi tnącej się nic nie stało. Będziemy widzieć pod mikroskopem dopiero, bo gołym okiem nie jestem w stanie zauważyć. Chociaż z twardszych kamieni tak samo zawsze może z naturalnego kamienia przy ostrzeniu coś się wyrwać. Jak kamień jest twardy i wysłużony, no to znaczy ostrzyliśmy na nim już jakąś brzytwę i nie równaliśmy go przed kolejnym ostrzeniem, no to prawdopodobieństwo jest dosyć niskie, bo przeważnie jeżeli ma coś się urwać z powierzchni kamienia, no to urwie nam się przy pierwszym ostrzeniu po wyrównaniu jego powierzchni, po odświeżeniu powierzchni płytką diamentową. Albo powinno się urwać przy wytwarzaniu zawiesiny. Tutaj przy wytwarzaniu zawiesiny się nic nie urwało, ale wyrwało coś, jak zacząłem ruszać brzytwą. Niestety czasami się coś takiego zdarza i potrafi to rozwalić nam krawędź tnącą, no i cofnąć nas nawet do samego początku ostrzenia i wyprowadzenia krawędzi tnącej bądź zniwelowania wyszczerbienia, które się pojawi.
ale jeżeli dość szybko zareagujemy, no to nie powinno się stać nic złego, ewentualne jakieś małe wyszczerbienie możemy zostawić i przy następnych podostrzeniach będzie się niwelować samo. A jak jakiś tam mikron czy 2 krawędzie tnące nie będą nas golić, to nie odczujemy tego na twarzy na pewno. Po samym uczuciu ostrzenia na kamieniu, to ten tędził wydaje się być zdecydowanie gładszy niż poprzedni botan, a oba były równane tą samą płytką diamentową Atoma 400. Aż sam jestem trochę zaskoczony, jak bardzo to odczucie się różni i tutaj już właśnie przypomina kamień kończący. Dobra. Spróbuję większość zawiesiny wypłukać z kamienia. Już teraz na samej wodzie jeszcze wypolerować. Świetnie brzytwa pływa po kamieniu. Jeszcze kilka ruchów i myślę, że ten etap będzie można zakończyć. Dobrze, na tym zakończymy ostrzenie na tędziu.